Dopytujecie mnie, w jaki sposób przygotowuję kukurydzę na ryby. No i dzisiaj krótki poradnik, jak zrobić fermentowaną kukurydzę. Tak naprawdę przejdziemy proces od początku do końca, ponieważ pierwszą partię przygotowywałem już 3 tygodnie temu, więc kukurydza stoi już 3 tygodnie, więc zobaczycie efekt końcowy. No ale po kolei, w jaki sposób ja przygotowuję taką fermentowaną kukurydzę. W pierwszej kolejności oczywiście trzeba ziarno kukurydzy namoczyć. Przygotowałem 2 takie wiaderka. Każde zasypałem po pół, czyli około 5 kg. Zalane wodą i moczy się już ponad 2 doby. Moczy się tak długo z tego względu, że jest to kukurydza z zeszłego roku, więc zostawiłem ją do moczenia na dłużej, ale tak to moczę około 24 godzin. No i po ponad 2 dobach kukurydza już ładnie napęczniała, zwiększyła swoją objętość. No i teraz będę kukurydzę gotował. Kukurydzę gotuję około 30 minut z tego względu, że tak naprawdę zostawiam ją później w tym garze ciepłym, gorącym, więc ona jeszcze sobie na spokojnie dochodzi. Po ugotowaniu zostawiam jeszcze kukurydzę na około 30 minut w tym gorącym garnku. Następnie przelewam ją do dużego 20-litrowego wiadra. Oczywiście można użyć do tego celu beczki. Ja używam wiader z tego względu, że po pierwsze mam ich trochę na stanie, więc po co mam kupować beczkę, jak mam wiadra. Druga sprawa, że wiadro ma stosunkowo dość szeroki otwór, czyli mamy dobry dostęp do kukurydzy. No i trzecia sprawa, że tak naprawdę odcedzamy później ten sos po sfermentowaniu z tego wiadra. Wiadro wstawiamy do samochodu i gotowe, jedziemy na ryby. Nie trzeba się bawić z przesypywaniem tej kukurydzy z beczki. No i teraz po ugotowaniu, jak jeszcze woda jest ciepła, gorąca, dodajemy do kukurydzy cukier. Ja tego cukru dodaję w proporcji 1:1. Na 1 kg suchej kukurydzy daję 1 kg cukru. Tutaj było suchej kukurydzy wyjściowo około 5 kg, więc poleci 5 kg cukru. Całość oczywiście mieszamy. Woda jest jeszcze ciepła, więc dość szybko nam się to rozpuści. Po co tyle cukru? No, cukier w zasadzie jest podstawą całej tej fermentacji. Bez cukru cała fermentacja się nie odbędzie. Fermentacja no to tak naprawdę zamiana tego cukru w alkohol, więc tego cukru musi być sporo. Kukurydza już trochę przestygła, więc dodaję ostatni składnik do całej zalewy, a będą to drożdże piwne. Kilogram takich drożdży kosztuje niecałe 13 zł, a proporcja, jaką stosuję, to na 1 kg suchej kukurydzy 1 łyżkę takich drożdży. Do szklanki wsypuję 5 łyżek, zalewam to przygotowaną ciepłą wodą, rozpuszczam te drożdże i dodaję do całej zalewy.
Oczywiście całość trzeba będzie ponownie wymieszać. Tak przygotowaną zalewę trzymam gdzieś w ogródku, z dala od domowników i sąsiadów. Kukurydza zacznie fermentować, to zacznie lekko śmierdzieć, więc żeby to nikomu nie przeszkadzało, trzeba trzymać to w jakimś dogodnym miejscu. Trzymam to w jakimś nasłonecznionym miejscu, z tego względu, że do procesu fermentacji potrzebna jest odpowiednia temperatura. W lato zdejmuję to i trzymam to w cieniu, bo przy upałach 35 stopni nie ma sensu trzymać to na takim skwarze, więc idzie to do cienia. Teraz na wiosnę wystawiam to na słońce, żeby była odpowiednia temperatura. Przykrywam to przykrywką, z jednej strony zostawiając lekko uchylone. Przy procesie fermentacji może to zacząć gazować, wydobywać się piana, więc trzeba zostawić jakieś ujście. No i tak naprawdę cały proces fermentacji zależy od temperatury, jaka będzie. Im będzie wyższa temperatura, tym proces fermentacji będzie po prostu przebiegał szybciej. Tutaj mamy już sfermentowaną kukurydzę. Kukurydza stoi już 3 tygodnie. Nie wiem, czy kamera to uchwyci, ale myślę, że tak. Zwróćcie uwagę na wydobywające się pęcherzyki. To cały czas pracuje, proces fermentacji cały czas trwa. Co ważne, co jakiś czas trzeba zaglądać do takiej zalewy i zwracać uwagę, czy mamy taki alkoholowy zapach, alkoholową woń. Jeśli nie, no to oznacza to, że trzeba dosypać jeszcze cukru. Ale tak jak Wam wspominałem o proporcji, którą ja stosuję, czyli 1 kg suchej kukurydzy do tego 1 kg cukru, to mi się sprawdza. Kukurydza stała 3 tygodnie, sfermentowała. Oczywiście potrzebna jest do tego odpowiednia temperatura. Jeśli będzie zimno, no to ten proces fermentacji nam się wydłuży. Przy ciepłej pogodzie 20 stopni ten proces fermentacji znacznie się skraca. No i może na samym końcu, po co tak naprawdę robimy tą fermentację? Oczywiście można stosować i sam stosuję świeżo ugotowaną kukurydzę. Jak nie ma czasu na fermentację, no to gotuję po prostu kukurydzę i taką kukurydzę używam na rybach. No ale fermentacja przede wszystkim służy temu, żeby ta kukurydza była bogatsza w składniki odżywcze. A druga kwestia jest taka, że tak naprawdę możemy taką kukurydzę dużo wcześniej przygotować, kilka tygodni, miesiąc wcześniej. Ona może sobie stać i w każdej chwili po prostu możemy taką kukurydzę użyć. Nie trzeba gotować, przygotowywać tego wszystkiego, tylko jak przygotujemy na przykład 5 takich wiader, no to tej kukurydzy mamy całkiem sporo. Jedziemy na ryby, odlewamy tą zalewę, którą później oczywiście wykorzystujemy do kolejnego procesu fermentacji i mamy z głowy. Oczywiście jeśli materiał Wam się podobał, no to zostawcie mi kciuk w górę. Będę starał się przygotowywać jakieś kolejne poradniki. I do usłyszenia. Mam nadzieję, że widzimy się niedługo nad wodą.